Cześć, witajcie. Po dłuższej przerwie, wiadomo o co chodzi, pewnie się domyślacie, że dopiero już ponad 2 tygodnie minęły, a ja wybieram się na motocykl i przypominam sobie to, co jest w tym fajne, czyli po prostu ubieranie się. Wiem, że jest gorąco, ale nie o to chodzi i nie o to dziś, nie chcę o tym dzisiaj mówić, że chodzi o bezpieczeństwo, bo mi się wydaje, że ty o tym wiesz. Natomiast to, jak po dłuższym czasie, gdy ubieram te wszystkie buty, kombinezony, to po prostu taka przemiana jak superbohatera, czyli mamy ten kombinezon, czujemy się bardziej tym motocyklistą, to też jest na plus, a dopiero dzisiaj się przyjrzałem, że jest faktycznie ślad po tym małym szlifie na bucie, czyli co? To oznacza, że but mi pomógł. Widzicie? O tutaj, nie wiem czy w kamera to oddaje, ale tu jest całe przetarcie od asfaltu, więc gdyby nie but, gdyby to był zwykły trampek, to myślę, że byłoby niezłe zdarcie. Tutaj na kombinezonie widać taki ślad lekkiego przypalenia, przytarcia, ale jest praktycznie niewidoczny. Właśnie te kolano tutaj wciąż mi doskwiera. Dlatego zwlekałem z wyjściem na motocykl dłuższy czas, żeby nie było sytuacji, że podpieram się nogą, gdy motocykl się przechyla i mi coś tam będzie mocniej bolało. No trudno. Już ponad 2 tygodnie czekam dłuższy czas już na przegląd kolana, ale to długo będzie trwało, a samochód mam uszkodzony i niebawem będę jeździł motocyklem ostrożnie, ale cieszę się dzisiaj bardzo, bo już bardzo długo nie wychodziłem na zewnątrz z aparatem, z tą taką wizją twórczą, z czymś, co mnie bardzo ciekawi i napędza do działania. Słuchajcie kochani, idę na parking, uruchomię maszynę i jeszcze do końca nie wiem gdzie spontanicznie, ale gdzieś w plener, ponieważ jest koniec sierpnia i temperatury w ciągu dnia nadal sięgają ponad 30 stopni, co jest ogólnie mówiąc nie w formie narzekania, natomiast jest to uciążliwe, będąc dobrze zabezpieczonym. Oczywiście są różne inne rozwiązania, ciekawsze, tak jak zbroja schłodzona jeszcze na ten moment butelka zwykłej kranowej wody, tak jak w restauracjach w karawkach podają. Bardzo, bardzo dobra. Trzeba o to dbać. Tak jak w cieniu jest przyjemnie, natomiast bezpośrednio na słońcu jest wciąż nieznośnie. Nieznośnie. Dobrze, statyw, to wszystko trzeba sobie będzie zapakować. Starsza pani, jak widzicie, wrasta. Zobaczmy. Pokrowiec na motocykl. Chyba już powtarzałem wielokrotnie, kto mnie śledzi, ten wie, że moim zdaniem jest istotnym elementem motocyklisty, szczególnie gdy trzymamy motocykl na zewnątrz. Bardzo pomaga, głównie w moim przypadku przed promieniowaniem UV, przed światłem. Chroni maszynę, też przed rdzą, przed deszczami. Tak jak tutaj obok dość nowy, praktycznie nowy motocykl stoi i który nie jest przykrywany i tak już stoi któryś miesiąc i będę obserwował, ale w oczach po prostu on będzie stopniowo niszczał. A tak, starsza pani, łańcuch nasmarowany ostatnio. Przypomnę jeszcze sobie, co tutaj było. Tutaj obdarcie, lusterka poustawiane. Torba, polecam serdecznie, bo przetarła się tylko ta gruba osłona, tu się przypaliło, ale na nic to w użytkowaniu nie wpływa, więc pakuję sprzęty i widzimy się już zaraz na maszynie. Statyw przypięty, może niezbyt idealnie. Obecnie sakwy mam puste. Najlepiej, gdy są miękkie torby sakwy, zawsze mieć coś w środku. To też pomaga przy wywrotce amortyzować. Natomiast gdy są puste, nie mogę sobie tak zaczepić tutaj statywu jak kiedyś. Dlatego zaczepiam tutaj. Torba z aparatem wędruje tutaj na ramię. Też nie jest zbyt wygodne, ale niech będzie. No i to, co pewnie mnie i kilka osób interesuje, jak motocykl już szukam w kieszeni, magiczny kluczyk, czerwony ulubiony, a jak się fajnie rymuje, jak motocykl po dłuższym czasie tak zapali. Spróbujmy bez ssania.
Wiadomo, że zawsze paliwo gdzieś tam sobie wyparuje z tych gaźników, bo to jest słaby punkt akurat mojego motocykla i większości. Widać, że pracuje trochę wolno i nierówno, ale ma do tego prawo. Fajnie, obroty się wystabilizowały. Szybkie spojrzenie, czy jest ciśnienie w oponach organoleptycznie, czy nie ma żadnego wycieku. Wygląda dobrze. Wszystko wygląda dobrze. Zasiadam za stery. I teraz tak, no pierwsza rzecz, wiadomo, skorygować położenia lusterek, sprawdzić, czy hamulec przedni działa, tylny czy działa, czy gaz reaguje. Podstawowe rzeczy po dłuższym czasie, jak sprzęgło działa. No i możemy ruszać i sobie porozmawiać. Wow, dawno mi tego brakowało. Po prostu jazda na motocyklu to jest zupełnie inna czasoprzestrzeń, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mamy wolną do tego głowę, czas i predyspozycję, w znaczeniu takim, że nic nas nie stresuje, nic nas nie pogania. Wtedy to jest czysta przyjemność. Jak się maszyna zachowuje? Przewidywalnie, poprawnie. Muszę sobie przypomnieć, czy jedzie wszystko prosto. Tak. Lusterko jeszcze trochę do poprawy. Odruchy naturalne. Nie ma jakiegoś takiego właśnie strachu, nie ma czegoś takiego. Trzeba uważać. To jest najgorsze, że gdy mamy zbyt dużą pewność siebie i przyzwyczajenia, to się nie spodziewamy takich rzeczy, że coś jest śliskie, ale to normalne. Właśnie dojeżdżam do tego ronda i tak jak po prostu w tej chwili, z taką samą prędkością pokonuję te rondo i jest dzisiaj wszystko ok. Zostawmy to już w przyszłości. Będę chyba jednak przypominał o tym ubraniu i o tym, że trzeba być gotowym, przygotować się maksymalnie, przewidywać, bo to, że coś się wydarzy, to nie mamy na to wpływu, ale ubierając się, zabezpieczając, to jest to, na co mamy wpływ, więc polecam Wam przewidywać, przygotowywać się i pamiętać o tych rzeczach. Szybka wizyta w garażu, żeby troszeczkę tutaj papierkiem zaokrąglić, zadrapać, zabrać mocowanie do telefonu, do statywu i lecimy gdzieś w przyrodę. Coś takiego, aby tylko tutaj sobie załagodzić te takie najbardziej szorstkie, odstające zadziory, żeby przypadkiem sobie się, nie wiem, nie rozedrzeć kurtki czy czegokolwiek, co się zahaczy. Tu i tu, właśnie jak robię taki przysiad z tym kolanem, w ten sposób, no to tak czuć, jest niekomfortowe. Dlatego jadąc na motocyklu będę starał się nie zrzucać nogi, żeby się podeprzeć. Dlatego będę jechał takimi drogami spokojnymi i powoli, nie w żaden teren, gdzie będzie to wymagało podpierania się w czasie uślizgu na szutrze. Nie. Lepiej nie. Widzicie? Tutaj jestem. Ale sakwy robią robotę. Jeżeli jeszcze nie znasz tematu, to na mojej stronie internetowej możesz zobaczyć, o co chodzi. Fajne są, naprawdę. Użytkuję już ponad rok i teraz motocykl jest moim daily, czyli codziennego użytku do pracy. Sakwy, ubrania robocze, różne rzeczy. Pakuję, jeżdżę, korzystam. I to jest najważniejsze, że to jest użyteczne do korzystania, a nie po to tylko, żeby posiadać. O, widzicie teraz? Wygładzone, bo były takie zadziory. Po prostu nadaje szyku dla starszej pani, że to jest motocykl starszy,
ale jest poniekąd zadbany, przygotowany i ma swoje rany, swoje przygody, swoją historię, czyli jest w użytku non-stop. Nie jest po to, aby ładnie wyglądać, stać i pachnieć, tylko jest po to, aby być przydatnym. Zobaczcie, fajnie udało się wyprowadzić. Oczywiście aluminium, więc najwyżej będzie się utleniać, nie będzie rdzewieć, ale już wiem, że przypadkowo dotykając palcem, czymkolwiek, już nie zatnę niczego, bo jest stępione. No i chyba warto przypomnieć, że Barkbuster, czyli te australijskie osłony, są bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne i właśnie pomagają wielokrotnie. Miałem poprzedni model z oryginalną kierownicą. Pomagają. Co prawda, tak, zdzierają się, tak, wygnął się gdzieś czasem, ale odbierają spory impact zwykłych takich wywrotek. Nie mówimy o jakimś wypadku, tylko o zwykłych przewrotek parkingowych, czy właśnie takich przy wolnej jeździe. I same osłony plastikowe mam już długi czas, to są moje pierwsze osłony plastikowe. Natomiast dostosowując do nowej kierownicy, musiałem zmienić całe aluminiowe stelaże. Ale robią robotę i to nie jest tak, że nie ma innych producentów, innych mark. Natomiast ja bym zwrócił uwagę w takim motocyklu przygodowym, adventure, turystycznym, że to jest fajny element, to nie jest tylko gadżet pokazujący, że jaki to ja nie jestem i mnie na to stać, to sobie zamocuję, bo każdy to mocuje. Nie, to pomaga. Wiadomo, że stare Hondy Transalp i większość też współczesnych motocykli ma osłony plastikowe na ręce, które służą w celu osłony. Natomiast te osłony są mocowane tutaj przeważnie w tym miejscu i nie ma dalej stelaża aluminiowego, więc z tym bywa różnie. Oczywiście są plusy i minusy, bo czasem taki stelaż może też nas uszkodzić w niefortunnym upadku. To już jest inna historia, więc to wszystko zależy. Na pewno chroni klamkę. I o tym chciałem dzisiaj porozmawiać. Sprzęgło hydrauliczne Magura. O tym, co myślę już po dłuższym czasie, po dłuższym przebiegu. Jeżeli chodzi o same sprzęgło, tutaj widać sama główka lekko się zarysowała, ale tak, klamka ma możliwość przesunięcia się. Tak, więc pompa ocalała, wszystko jest ok. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. Już chowam papier ścierny i jedziemy w plener, zobaczyć fajne widoki. Koniec chwilowo spraw garażowych, chociaż zdradzę Wam co nieco. Co u mnie w głowie chodzi jako taki inżynier, osoba, która lubi coś poprawiać. Nie zawsze to dobrze wychodzi. Nie wiem, czy się domyślasz, widząc, czy wiesz, co to jest. Jest to tak zwana przepustnica albo tak zwana listwa wtryskowa od Hondy Transalp 700, która jest na wtrysku. Tu są wtryskiwacze i jest taki gruby zamysł, żeby w końcu zejść ze spalaniem, wyeliminować problemy znane nam wszystkim z gaźnikami. Czy jestem zwolennikiem wtrysku czy gaźników? To zależy. To zależy po prostu. Wychodzę z założenia, że będąc osobą taką trochę techniczną, inżynierem, co prawda też, że mogę próbować, mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy, zwizualizować i spróbować sprawdzić w praktyce, czy coś to pomału pomoże, czy coś się uda zmienić. Nie wiem na tą chwilę jeszcze dzisiaj, czy da się to zrobić. Inaczej, da się to zrobić, ale jaki koszt będę musiał ponieść, żeby to zrobić i czy to ma sens? Na pewno możesz napisać mi w komentarzu, pojawią się komentarze, tak fajnie, rób to, będzie coś nowego. Nie ma sensu, lepiej kupić Transalpa 700, nie, w ogóle 750, lepiej zmienić motocykl, nie ma sensu, najszybciej przełożyć silnik, ale zaraz. Właśnie teraz te wszystkie przepisy, teraz te wszystkie kontrole techniczne, to wszystko sprawia to, że to nie jest takie oczywiste zmiana całego silnika na inny, na większy, więc też nie wiem, czy to jest poprawne, polityczne, jeżeli zmodyfikuję stary motocykl, który spełniał jakieś tam pierwsze normy tych spalin, powiedzmy 2000 rocznik, który ma inne kryteria w czasie kontroli technicznej, jeżeli zamontuję wtrysk paliwa, czyli nie zmienię pojemności silnika, teoretycznie mocy też
nie przybędzie za dużo, ale ekonomia się poprawi, jeżeli chodzi o spalanie i o zanieczyszczenia myślę, że też się poprawi. I jak to będzie widziane, jak to będzie interpretowane, to są na pewno grube dyskusje, bo może być jednoznacznie, że taka modyfikacja jest wykluczona, a może być tak, że jest ok. Natomiast pewne jest to, że przy tego typu motocyklach gaźniki się zużywają i już gdy motocykl ma 20 parę lat, tak jak ten egzemplarz, są dolegliwości w gaźnikach i zestawy naprawcze nie rozwiązują tych wszystkich problemów, bo korpus, właśnie przepustnice gdzieś się wycierają, gdzieś są nieszczelności i później powstają takie różne niefajne kwiatki, że próbujemy dojść do ładu składu i to jest problem. Gaźnik jest mechaniczny. Jeżeli to jest jednocylindrowy motocykl, jest dostęp do gaźnika, to jest przyjemna praca. Ale jeżeli mamy zdemontować gaźnik, zdemontować pół motocykla, żeby wyjąć ten gaźnik, coś zmienić, włożyć, sprawdzić, poprawiać jeszcze raz, rozmontowywać, zmieniać dyszę, regulować, to już robi się troszeczkę czasochłonne. Tak, wiem po sobie. Pamiętacie, oglądaliście. Dobra, to taka ciekawostka. Może ktoś się podzieli doświadczeniem, może ktoś zna kogoś, kto to zrobił, kto dostosował wtrysk do takiego starego Transalpa, ale nie mówiąc o przeszczepie silnika, tylko po prostu o idei zamontowania wtrysku. Uciekamy z garażu, jedziemy w plenerek. Dam kask i uciekam z garażu, ale to jest taki mały, drobny, szybki, kosmetyczny serwis, który uwalnia moją głowę, że już ogarnąłem to, co chciałem przez długi czas, czyli zeskrobać to wszystko, przygotować motocykl, żeby już nic mi nie przeszkadzało w tym motocyklu. Łańcuch przesmerowany, to wszystko na bieżąco. Jeszcze odnośnie tego sprzęgła hydraulicznego, to tutaj mam do zrobienia w przyszłości niedalekiej ładne opaski, prowadnice. Gdzieś mi to wszystko zalega, jak zawsze. Udało mi się kupić właśnie tego typu i po prostu zamontować, ale trzeba się za to zabrać. Dobra, aparat do ręki i jedziemy zwiedzać, coś obejrzeć, odstresować się, odprężyć, poczuć to, że się jest tym motocyklistą, tym swoim własnym bohaterem, w swoim kostiumie, na swoim czarnym koniu. Pora zjechać z głównej drogi. Tak, to co chyba większość z nas lubi, stronę z widokiem na morze, droga poboczna, droga dziurawa, ograniczenie prędkości naturalne, można skupić się już na uważności, żeby w dziurę nie wjechać, na podziwianiu widoków, może. No i z tym kolanem, jak go nie nadwyrężam tutaj, to jest fajnie. Naprawdę jest bardzo miło wrócić do jazdy motocyklem bez wygłupów, turystycznie, spokojnie. Jest tak. Chwila przerwy, żeby wyjąć aparat, bo z aparatem fotograficznym też jestem na bakier już prawie 2 miesiące. O, taki kadr mniej więcej, zobaczyć przez obiektyw. W GoPro wy tego nie widzicie. Pokażę wam na zdjęciu, jak to jest tam oddalona zatoka Golf di Lava. Tutaj jest motocykl, droga, no trzeba to skompresować. Właśnie to lubię w motocyklizmie, że można pójść, zrobić zdjęcia, zmienić obiektyw, poznać tajniki fotografii, tego jak się fajnie obraz kompresuje z różnymi obiektywami. A przede wszystkim fajna rzecz też jest z koszulką, którą sobie zrobiłem, że teraz ludzie spoglądają z daleka i mniej więcej z aparatem i taki człowiek staje się normalny, nie za bardzo takim turystą przyjezdnym, bardziej takim, nie wiem, fotografem lokalnym. Tak mi się wydaje, taki był zamysł. Nie wiem, czy tak jestem odbierany przez tych ludzi, co przyjeżdżają, machają do mnie, mówią, że fajne miejsce, fajne widoki. Więc odbieram to na razie pozytywnie. Samolocik leci, jadę, zmieniam też plener. Taka chwila zatrzymania się właśnie na fotografię,
na kontemplację. Jest przy tym sporo pracy, szczególnie w tym upale, ale naprawdę ładuje to baterię. Taką daje energię, że wrócę do domu i wieczorem będę miał nad czym jeszcze sobie popracować. Czyli zobaczyć zdjęcia, spróbować to wywołać. Bardzo fajnie przejrzeć materiał wideo, żeby się z Wami podzielić zwykłym motocyklizmem, tym co robię. To co mi daje takie właśnie ładowanie baterii, spokój, to jest ważna rzecz. Akurat ja nie lubię konkurować, nie jestem z tych, dlatego jazda samotnie, spokojnie, w swoim tempie najbardziej mi odpowiada. Nie są to żadne zawody i dlatego lubię mieć nieokreśloną ilość czasu, żeby błądzić i odkrywać na spokojnie. To jest najlepsza rzecz w tym wszystkim. Chciałbym, żeby to było słyszalne, więc będę mówił głośno. Jechał bardzo powoli. Sprzęgło Magura, bo dzisiaj tak chciałem wspomnieć, pozachwalać trochę, bo moje palce uszkodzone są bardzo zadowolone z użytkowania hydraulicznego sprzęgła. Czy jest to jakaś rzecz nienormalnie rewelacyjna? Nie! Dobrze nasmarowana i poprowadzona linka może dać bardzo podobny efekt. Natomiast to, co domyślacie się albo co już wiecie, hydrauliczne sprzęgło powoduje kasowanie luzu w momencie, kiedy silnik się nagrzewa, kiedy jest zimny. To, co w mechanicznej lince mamy ten luz na klamce. Tego tutaj nie ma, więc każdorazowo wciskając klamkę sprzęgła mamy podobne odczucie. Dla mnie najbardziej odczuwalną rzeczą w tym systemie, w tym klamce z pompą od Magury może być równie dobrze jakaś inna klamka z pompą, chociaż nie chciałem eksperymentować z klamkami z AliExpress. To jest to, że jest fajna możliwość regulacji odsunięcia tego sprzęgła i tak jak używam na 2 palce, a w zasadzie na 1, bo ten palec mój nie działa, tak mogę sobie to dostosować. I dostosowałem i sprzęgło działa fajnie, naprawdę fajnie w porównaniu z linką. Natomiast nie rozwiązuje to danego problemu, jeżeli mamy już uszkodzony kosz sprzęgłowy, wyząbkowany tak zwany. Gdybym miał idealny kosz sprzęgłowy, to te wszystkie biegi wchodziłyby perfekcyjnie, tak mi się wydaje. Natomiast mam już zmęczony życiem kosz sprzęgłowy, a te sprzęgło jedynie odciąża moje palce. I w moim przypadku mam tłoczek 10,5 mm w pompie, jak i w wysprzęgliku, co daje przełożenie 1:1. Można poeksperymentować też ze sprzęgłem z pompą 9 bodajże 0,5 mm, wtedy już będzie jakiś procent przełożenia dźwigni, natomiast będziemy musieli wykonać głębszy ruch klamką. To mi odpowiada, dlatego się wypowiem, że to była dobrze poniesiona inwestycja w moim przypadku, gdy mam uszkodzoną rękę, bo daje mi to bardzo dużo komfortu przede wszystkim. Wiadomo, że hydraulika może nawalić, wiadomo, że hydraulika może zacząć ciec, mogą się dziać różne rzeczy. To trzeba mieć na uwadze i to też mam na uwadze, dlatego wybrałem Magurę. Nie jest tanio, zestaw naprawczy też nie jest tani, ale przede wszystkim jest. Można zamówić poszczególne rzeczy i przeważnie takie pompy, jak czytamy w opisach, to przeważnie są w hard enduro, w motocrossie. Tam wiadomo, te sprzęgło używają agresywnie, non-stop, dużo, namiętnie i tam są też opisy, że te pompy potrafią się z czasem po prostu zużyć. I kombinują ludzie z zamiennikami i wychodzi na to, że te zamienne części, tłoczki nie do końca odgrywają rolę i najlepiej jest jednak utrzymać się w tym oryginale. Więc krótko mówiąc, już nie wiem konkretnie ile tych kilometrów przejechałem. Jeździłem codziennie do pracy, byłem w Lyonie. Do tej pory, wow, no i są takie widoki, można rozmawiać i podziwiać.
Do tej pory mnie nie zawiodło to sprzęgło. Bardzo sobie chwalę, tak jak teraz na dwa palce. Jest fajnie wyczuwalne w porównaniu do mechanicznej linki. Nie ma wpływu na to, jak poprowadzimy nasz... Fajne też miejsce na zdjęcia, natomiast z moim obiektywem będę miał problem. Z poprowadzeniem linki, bo nieważne jak ją poprowadzimy, to nie będzie stawiała oporów. I co jest jeszcze fajnego w tym sprzęgle, to, że jeżeli mamy obawę, że gdzieś w drogę, w trasę wyjeżdżając nam coś może nawalić z hydrauliką, zawsze możemy zabrać ze sobą starą klamkę, linkę sprzęgła, ponieważ i klucze, żeby to wymienić, ponieważ w tym przypadku nie musimy za dużo ingerować w jakieś inne elementy, po prostu możemy wymienić to dość szybko, wrócić do fabrycznego sprzęgła. Tutaj tylko została sprężynka zrzucona z dźwigni wysprzęglika i w zasadzie to wszystko, więc bojąc się, wyjeżdżając gdzieś dalej, że nawet Magura może nawalić, bo może, czemu nie? Może, zdarza się, to normalne. Można zabrać ze sobą starą linkę i to zamontować. I to też daje jakąś taką uniwersalność. Będę Was informował, czy coś z tym sprzęgłem dzieje się dalej. Na tą chwilę to sprzęgło poprawiło jakość i komfort jazdy. I to mi odpowiada. Cena, można powiedzieć, że jest troszeczkę wyskokowa i to jest komfort dla tych, którzy naprawdę potrzebują tego, tak mi się wydaje, bo tak jak wspominam, dobrze nasmarowana linka fabryczna i dobrze równo poprowadzona, nigdzie nie pozaginana, nie prężąca, też można uzyskać satysfakcjonujący efekt, bo jeździłem wiele lat w ten sposób. Natomiast ten luz pojawiający się, gdy silnik się rozgrzewa i ta drobna korekta regulacji, trzeba zwracać później na to uwagę. Jeżeli używamy sprzęgła całą dłonią w ten sposób, tak jak ja obecnie już nie umiem, tak jakbyśmy ściskali łopatę, to nie ma różnicy, ale natomiast jeżeli używamy na dwa palce, to używamy w takim zakresie, aby klamka sprzęgła nie miażdżyła nam tych palców, więc musi tu być tak wystrojone sprzęgło, żeby działało w tym zakresie. Jeżeli używamy całą dłonią, to możemy aż docisnąć w opór, aż uderzy nam w rączkę. No ale to jak to się nauczył, jak to jeździ, jak to umie, to wszystko od tego zależy. Natomiast jestem zadowolony z tego sprzęgła, ale kontemplacja. Znam możliwości swoich obiektywów i aparatu i wiem, że nie będę w stanie zrobić takiego zdjęcia fajnego, jeżeli chodzi o fotografię, z moim obecnym sprzętem, żeby oddać to jakoś tak, umieścić w kadrze. To jest sztuka, żeby minimalistycznie w kadrze umieścić to, co jest fajne, co oddziałuje na wyobraźnię, czyli na miastkę troszeczkę właśnie zatoki, kawałek motocykla. To jest sztuka, ale tu nie mam najmniejszej szansy, bo jest zbyt wąsko, a ja mam zbyt wąskie obiektywy. Ale jest pięknie, jest pięknie. Z kolanem, jak widać, chodzę, jest już lepiej, naprawdę jest już dużo lepiej. Jak nie wysilam kolana, to praktycznie już zapominam, chociaż często mi o tym przypomina, że jednak coś tam naciągnąłem dość solidnie. Dobra, słuchajcie, jadę dalej, bo się ugotuję. Będę starał się uchwycić jeszcze jakieś ciekawe rzeczy, żeby Wam przypomnieć, że motocyklizm jest drogą, jest czymś ciekawym. Jak kiedyś pamiętam, woziłem zawsze ze sobą hamak czy coś takiego, żeby zatrzymywać się i wypoczywać. Tak troszeczkę obecnie sytuacja się zmieniła. Lubię wypoczywać obecnie w domu, bo zwiększyłem swój komfort. Już nie mieszkam w jaskini, jak wiecie. Ale to nie zmienia faktu, że lubię zwiedzać, lubię jeździć i że będę do tego wracał już tak na spokojnie. Powiem Wam, że naprawdę to nie jest to samo, kiedy używamy motocykla codziennie do dojazdu do pracy, a kiedy w weekend, w czasie wolnym wybieramy się właśnie na takie piękne bezdroża, znaczy droga jest, w
takie miejsca mniej uczęszczane. Wciąż Korsyka mnie zaskakuje. Ostatnio moje życie było zbyt skompresowane względem pracy zawodowej i po prostu miasta. Praca, dom, praca, dom, praca, dom. Już bardzo dawno nie zapuszczałem się w takie rejony, bo czułem się wypompowany i czułem się zmęczony tym upałem. Po prostu lenistwo mówiło, że zostań w domu pod wentylatorem, nie wychodź, bo się spocisz jak świnia i będziesz mokry, zmęczony i marudzący. No i tak poniekąd też jest. Już jest chłodniej, już jest lepiej i wiem na pewno, że to działa na mnie jak terapia. Ten motocyklizm, cały ta jazda, to mi daje dużo radości, dużo energii takiej. Jak tu nie lubić takiej spokojnej jazdy? Wiaterek owiewa, fajnie. Są 32 stopnie według termometru i raczej to jest prawdziwa temperatura. O, widoczki fajne, czas odpoczynku. Myślę, że często nam brakuje tego, aby właśnie wypocząć spokojnie. Niestety obawiam się, że spędzanie czasu w domu przed komputerem, tak jak ostatnio to robiłem, myślałem, że wypocznę. Nic z tych rzeczy. Tak się nie stało, tak się nie dzieje. Dopiero będąc w miejscu spokojnym, lekko zmęczony, podziwiając to wszystko w ciszy, można trochę wypocząć. Pomimo że czuję się zmęczony, to jestem spokojny. I myślę, że to jest cała ta magia tak zwanego adventure, teraz tak popularnego, chociaż kiedyś wystarczył dowolny motocykl, rower, czy po prostu spacer pieszy, żeby udać się w swoje własne odosobnienie i spędzić czas sam ze sobą, zatęsknić za innymi sprawami, jak komputer, jak kanapa. Myślę, że jedyne pewne w życiu to jest zmiana. Czasem nie robimy tej zmiany, zatrzymujemy się w jednym miejscu, powtarzamy coś i organizm szuka tej zmiany, czyli drobnego wytrącenia z tej równowagi, żeby znowu móc wrócić. Czyli wieczne balansowanie sprawia to, że ładujemy swoje baterie, swoją energię. I myślę, że na dzisiaj tyle chciałem Wam przekazać. Jeżeli przekazałem jakąś trochę odrobinkę energii, to fajnie. W każdym bądź razie ja się doładowałem i jadę montować materiały i sprawdzać, jak to wszystko wygląda po drugiej stronie, tak jak Wy to widzicie, bo po tej stronie w tej chwili jest to nieograniczone, a na monitorze zawsze jest to ograniczone. Mam nadzieję, że bawiłeś się dobrze i że wrócisz jeszcze raz. Zapraszam Cię. Subskrybuj, obserwuj, komentuj, daj mi znać. To jest najważniejsze.